Uszanowanko, moi drodzy, witam Was w kolejnym dniu kolejnych wyzwań. Teraz mam taki fajny tutaj setup do wiercenia małych blaszek, bo ostatnio realizuję jeden z projektów, którym elementem są takie oto dynksy, takie blaszeczki. Jest ich łącznie 96 po to, żeby wyspawać takie uchwyty do balustrady, którą mogliście zobaczyć kilka odcinków wcześniej, znaczy w tamtym roku już w sumie. Balustrada, która w końcu ruszyła dziś do przodu. Realizujemy teraz po kolei każde z tematów związanych z tym. Pierwsze idzie wykonanie uchwytów żeby uziemić tą balustradę. Później zajmiemy się każdym przęsłem po kolei. Wrzucimy je prawdopodobnie na rusztowanie, żeby leżało na poziomo i będziemy realizować renowację oraz zagęszczanie tej balustrady. Mi zostało jeszcze 14 sztuk do przygotowania. Tam się wiercą same. Do tego później trzeba delikatnie przeszlifować, wyrównać i później wkładamy, spawamy, sprawdzamy, szlifujemy i pokrywamy podkładem. Tak to mniej więcej wygląda. Roboty jest całkiem sporo, ale tutaj mogę Wam mniej więcej pokazać, jaki sprytny setupik sobie zrobiłem, żeby każdą z takich blaszek, z jednej strony sfazowanej, żeby każdą z takich blaszek wykonywać tak samo. Znaczy otwór w tym samym miejscu. A że one są łączone, znaczy one są spawane w parach, żeby śruba przechodziła przez jedną i przez drugą, wiercę w dwóch naraz. I teraz tak, jedną ręką trochę mi tutaj ciężko, bo nie dogram wszystkich, ale mniej więcej wkładam jeden i drugi. Dolny mi się jakoś przyblokował, bo tam pewnie wiórek jakiś wpadł. Oczywiście, że wiórek wpadł. Wkładam obydwa, załączam i wiercę. I teraz to służy mi jako ogranicznik, to służy jako blokadka, żeby jak pociągnie blaszkę do góry, to ona po prostu zatrzyma się na tym, którym tutaj dociska. To jest tej samej grubości co ta blaszka, ale jest dodany milimetr tutaj miedzianą blaszką. Skręcony, dociśnięty i w ten sposób można wiercić. Taki prosty setupik, ale w ten sposób można wiercić w tym samym miejscu otwory w tych blaszkach. Później takie blaszki lądują sobie tutaj. Szlifujemy. Lądują sobie tutaj. Wkładamy raz, dwa, trzy, cztery blaszki. Dokładamy płaskownik, heftujemy, ściągamy i obspawujemy wszystko dookoła. I tak oto w ten sposób przygotowałem sobie po prostu setup, czy ustawienie, żeby to jakoś w miarę szło, było powtarzalne i było w miarę łatwe do wykonania, tak żeby zrobić to jak najszybciej. Bo niestety czas tutaj gra dużą rolę i tego czasu po prostu nie ma. Więc jak nie ma, to trzeba sobie szybciutko usprawnić robotę. Blaszek jest 96. Już część z nich jest powiercona, już zaspawana. Później będziemy tylko oczyszczać i jechać dalej z koksem.
Dobra, chyba czas kończyć troszeczkę pracę. To mi zostały 4 uchwyty do już obspawania, żeby je zakończyć. A przede mną na dole leży 19 sztuk, bo jedna poszła do przymierzenia otworów i tak dalej. Jutro będzie koniec tych uchwytów, a ja tymczasem idę spać. Bo jest godzina po północy. Więc śmigam spać. Dobranoc. Do zobaczenia w kolejnym ujęciu. Witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj tak trochę z innej perspektywy, ponieważ zaczęliśmy się z tym... zacząłem się barać z tym, co widzicie z tyłu na kadrze, czyli balustrada. Mniej więcej pokażę Wam tutaj takie ustawienie, które ustawiłem, żeby mi pomogło w realizacji tego zadania. Jest to, stoi wszystko na rusztowaniach, także miał dużą płaszczyznę do pracy i będziemy się zabierać po kolei za każdy element. Także mały pogląd na to, co tutaj się dzieje i pewnie puszczę jakieś timelapsy, bo to będzie dużo żmudnej roboty, którą nie zawsze, chociaż jak będzie jakiś ciekawy aspekt, to opowiem Wam, dlaczego tak właśnie będę to robił. I tutaj, jak widzicie, jest rusztowanie rozstawione. No i w ogóle możecie sobie zobaczyć, na ile to jest, balustrada jest kopnięta. Widzicie, ten sznurek idzie wzdłuż od takiego zawiasu do pierwszej traleczki. Tu odtąd ten sznureczek idzie. Tutaj powinny wyjść końcówki tych tralek. I sznureczek. Tutaj już mamy taką całą dłoń. Spokojnie mogę tutaj włożyć. Tutaj się ładnie zgrywa, także sznureczek idzie prosto. No i tutaj ewentualnie możemy go trochę przesunąć w ten sposób. Ale widzicie, na ile trzeba naprostować całość. Do tego wchodzi regeneracja właśnie tych tralek. Naprawienie tego typu ubytków, pęknięć, bo tego jest całkiem sporo. I tak czeka nas wszystkimi 4. I tak czeka nas ze wszystkimi 4 przęsłami. Pierwsze co, to chyba zacznę właśnie faktycznie prostować tutaj ten płaskownik, który jest od spodu. Zanim zacząłem jeszcze wyginać ten profil, potrzebowałem trochę sobie uporządkować tutaj i mniej więcej sprawdzić, co ja jeszcze potrzebuję, bo dzisiaj jest sobota i sklepy są troszeczkę krócej otwarte. Więc szybka analiza tego, co tutaj mamy i przy okazji znalazłem sposób, przynajmniej tak mi się wydaje, że będzie dobry sposób, jak ściągnąć ten oto profil tutaj do tej płaszczyzny, żeby był na równi. Jednym z takich sposobów, co wymyśliłem, jest właśnie pręt gwintowany. Z jednej strony, muszę sobie jeszcze troszeczkę nakręteczkę ściągnąć. Z tamtej strony, tutaj sobie pręcik skontruję. Tu będziemy teraz grzać ten kawałek płaskownika i tu ściągać sobie go w tamtą stronę. I tak włożymy sobie jeszcze tutaj mamy otwór, ale tam jest zaślepiony nitem, więc musimy go wybić. Przy okazji też musimy naprawić to pęknięcie. Więc będzie trochę grzania, trochę tutaj pracy z tym. Ale wsadzimy te 4 pręty gwintowane, ponieważ tutaj są. W miejscach, gdzie prawdopodobnie tutaj nam nie starczy, no minimalnie nam nachodzi. Zobaczymy ile tam, możemy troszeczkę cofnąć, ale dojdzie tam szeroka podkładka. Ale w razie czego, gdyby mi nie starczyło, to wymyśliłem coś takiego, żeby wziąć, mam jeszcze gdzieś tam pręt gwintowany 12, złapać z jednej strony, cyk, tutaj przedłużyć i wtedy dojdziemy tak, żeby mieć więcej tego ruchu, więcej tej swobody do dokręcania tych gwintów. I wydaje mi się, że to będzie dobry sposób na wyprostowanie tego profila, bo będziemy tutaj grzać go
element po elemencie, fragment po fragmencie, tak żeby go dociągnąć do tej płaszczyzny. Do tutaj każdy z tych tralek został zmierzony. Mniej więcej dojdę do tej samej długości tralek i w ten sposób będziemy mieli wyprostowaną balustradę. Grzana z jednej strony, to już od razu powiem, w ten sposób ściągam, nie ściągam z tamtej przeciwnej strony, tylko jak będę grzał tutaj bliżej, to tak naprawdę ten będzie fragment większy niż tamten, więc będzie go dociągało. A gdyby mi tamten się gdzieś tam ruszał, to dołożę płaskowniki z 2-3, tak żeby tamta grubość, dołożę płaskowniki, złapię na ścisk, nie? Tak żeby tamta grubość była żeby tamta strona była dużo sztywniejsza niż ta. Wtedy będę mógł swobodnie dociągać jedną i drugą stronę. A jeszcze do tego, żeby było mało roboty, jestem teraz na zewnątrz kuźni. Na zewnątrz kuźni nie mam wyprowadzonego napięcia, więc pójdzie na ścianę gdzieś właśnie takie gniazdka, tak żeby mieć po prostu tutaj możliwość mieć dostęp do zasilania również na zewnątrz. Przyda się nie tylko teraz do tej roboty, ale również w przyszłości, bo już i tak mi się nieraz tutaj potrzebowałem mieć dojście do zasilania. Więc na razie pójdzie takie gniazdko z zaślepkami, jednakże z czasem będę chciał tutaj dać hermetyczne. Teraz rozwiążę to tak, że będzie w środku przewód, który będzie to robił jako trochę przedłużacz naścienny, nazwijmy to. Czyli będzie po prostu pociągnięty przewód do środka i będzie na wtyk. Po to, że jak kończę pracę, to mogę spokojnie to odpiąć. I w przypadku, gdyby był deszcz i zalałoby mi te gniazda, to mogę ich po prostu nie podłączyć. Nie? Niemniej myślę o tym, żeby dodać po prostu tutaj jakiś mały daszek do nich. Na razie. Tak, żeby to... Ale to wiadomo, prowizorki bardzo często przetrwają dużo czasu. Ja tu przygotowałem sobie wyjście. Jeszcze tylko kwestia jest podłączyć w środku, ale to jest kwestia zrobić wtyczkę. Ale mamy tutaj z tej strony gniazdko i tak mówiłem, zrobiłem sobie daszek. Daszek jest, że tak powiem, idealnie żeby można było zasłonić. Z tej strony, a żeby miał łatwy dostęp, żeby tam się nie szarpać pod tym. To jest to na zawiasie, a nie na sztywnych zawiasach. Fajnie te zawiasy pracują, nie opadają same, więc spokojnie można dać tutaj. Tutaj prawdopodobnie może tak zostawię sobie na przyszłość, ale tutaj mogę nawet dodać jakąś tam uszczeleczkę. Udało mi się zrobić mniej więcej zamontowanie tych prętów tutaj. Jak widzicie,
Trochę tutaj odstaje, w niektórych miejscach prawie na szerokość dłoni. Tutaj będę zaczynał grzać i będę powolutku dokręcał, tak? Żeby mi się to zeszło w tamtą stronę. Z tamtej strony dołożyłem płaskownik, tak żeby troszeczkę wzmocnić tamtą stronę, żeby mi się łatwo nie uginała. Temperatura zaczyna rosnąć, bo widziałem już mniej więcej temperaturę około tam 28 stopni czy 30 w słońcu, więc prawdopodobnie będę musiał zrobić jakąś tam przerwę na ochłodzenie się. Mamy etap z palnikiem i prostowaniem tego chyba zamknięty. Zaraz Wam mniej więcej pokażę, na ile udało się to wyprostować. Jest zdecydowana różnica. Resztę wydaje mi się dociągniemy w momencie montowania tralek, bo to też będzie małe wyzwanie. Niemniej wydaje mi się, że jest zdecydowana poprawa tego, co było wcześniej. Także zobaczcie sobie od tej strony. Jest zdecydowana różnica. Tam może się wydawać, że jest łuk, ale to troszeczkę, to jest spowodowane tym, że musiałem sobie na siłę podgiąć tutaj, ponieważ zaginanie w tym miejscu, no już jest zimne, trzeba było jeszcze wesprzeć zaginaniem z tej strony, bo ta cała balustrada była kopnięta tak, więc było troszeczkę tutaj wyzwania, żeby to ściągnąć w odpowiednim kierunku. Teraz pozostaje tylko w sumie takie drobiazgi przy dociąganiu tego. No i trzeba naprawiać tralki. I teraz jeszcze tutaj, nie z tego okrągłego, ale będą dodatkowe między tymi oryginalnymi będą dodatkowe tutaj traleczki wstawione, tak żeby to zagęścić. A do tego ja przygotowałem sobie takie ustrojstwo po części jak taki pakistański spawacz. A teraz Wam pokażę, jak to będzie mniej więcej działało. Trzeba będzie tylko jedną rzecz tutaj malutką poprawić. Ale to pilniczkiem, ciach, ciach. No i teraz tak, w miejscu, gdzie będę potrzebował tralkę, tak żeby ją móc przytrzymać w ogóle w tym w miarę prostopadle, montuję sobie tak, dokręcam sobie tu, dokręcam sobie tu, ciach, ciach i traleczkę mogę wstawić i ją wspawać. Tutaj mogę ją heftnąć, później mogę to ściągnąć spokojnie, ciach, ciach, ściągam, mogę przełożyć na drugą stronę, przyłożyć, dospawać i będzie w ten sposób wstawiona tralka prostopadle
Więc zabieram się za naprawę tralek, tak żeby móc wstawić tam nity, bo te nity też są tutaj potrzebne. No i dobra, robimy tutaj pęknięcie, które było od tej strony widać. No jest to już zespawany kawałeczek. A tutaj wyszło. Ja już sobie naciąłem, bo chciałem sprawdzić, jak daleko idzie. Ale to pęknięcie aż szło dotąd. Także mamy dodatkowe, no przynajmniej 20 cm spawu. A z tego pęknięcia w sumie zostało tyle. Jest pospawane. Jest. To miejsce mamy tutaj ogarnięte z tym takim szerokim pęknięciem. Nie wiem, czy Wam nagrałem, jak wyglądało to wcześniej, ale wrzucę Wam mniej więcej zdjęcie, jak to gdzieś tu, jak to mniej więcej wyglądało. Ogarnąłem też kilka innych pęknięć, ale jeszcze ich nie zaspawałem, bo chcę to zrobić za jednym zamachem wszystkie. W sensie spawać wszystkie, palnikiem sobie po prostu je pościskałem. Ale w międzyczasie zająłem się również jeszcze tralkami. Tralki są nitowane do balustrady i niektóre te nity po prostu się zerwały. Nit jest zerwany, czyli to, co było poszerzone na zewnątrz płaskownika, zostało po prostu ścięte, albo się odspoliło, albo odpadło. Jest to mniej więcej robione tak. Ucinam, nawiercam na przynajmniej takie gdzieś mniej więcej dotąd, jakby kilka centymetrów weszło. Przewiercam na wylot, zalewam to spawem, tak żeby z dwóch stron było zalane spawem. Obspawuję też jeszcze tutaj, dookoła, żeby to się ładnie trzymało. I taki pręt szerokości tego, czyli 14 mm, po prostu jest dokładany dużo dłuższy, tak żebym mógł spokojnie teraz wymierzyć, ile potrzebuję, odciąć i wtedy spokojnie możemy zanitować poszczególne tralki, tak żeby nam wszystkie ładnie pasowały. Będę chciał po prostu wszystkie powkładać, unieruchomić w jednym miejscu i za jednym zamachem lecić jedno po drugi nitowanie, tak żeby to wszystko miało ręce i nogi. Są tralki, które pękły nity i się oderwały całkowicie, a są tralki takie, które z jednej strony nit pękł, z drugiej strony nie. I tutaj będzie trzeba wiercić i robić to samo, tylko że już na balustradzie gotowej. Mam nadzieję, że to wszystko ładnie będzie współgrało. Zabieram się za resztę tralek, bo tralek chyba jest 8 z takimi z dwóch stron pękniętymi. Jak na razie zrobiłem bodajże 2 albo 3, więc muszę jeszcze sprawdzić. Trochę roboty jeszcze nie czeka. Mniej więcej to wygląda w ten sposób, przewierconym tutaj. I teraz wchodzi w ten sposób. Mamy z jednej i z drugiej strony widoczny pręt. Teraz tutaj spaw, tu spaw, tutaj dookoła i później przycinamy na odległość, jaką potrzebujemy. Witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj już troszeczkę deszczowo wychodzi. Przyjechała stal. Musimy ją przetransportować pod Kuźnię, bo zrzucili ją zaraz koło domu. Więc czeka nas troszeczkę noszenia. Szybka robotka. Przeciągnięte. Jest. To mamy jakąś gałąź. Niestety dzisiaj w nocy w sumie i w ciągu dnia było dużo deszczu. Wszystko to jest mokre. Rozstawiłem drugi namiot, ale niestety tutaj na łączeniach wydawało mi się, że jakąś tam rynienkę zrobiłem, ale wszystko, że tak powiem, dokładnie w tym miejscu przemokło, więc wszystko tutaj mam mokre. Nie robię to jakiegoś większego problemu, oprócz tego, że to jest po prostu mokre. Trzeba to jakoś ogarnąć,
przy okazji przez to, że tutaj jest biały namiot, to zobaczcie. Patrzcie, ile tego owadów tutaj się lgnie. W sensie, ile tutaj dostaje się tutaj. To jest jakaś masakra. Warunki pracy są takie, jak widzicie. Jest fajnie, oprócz tego, że troszeczkę napadało, troszeczkę jest mokro. Nie ma większego problemu. Ważne, że teraz jestem w całości pod dachem, więc mogę kontynuować pracę, nawet jeżeli teraz by się rozpadał tutaj deszcz. Zaraz coś wykombinuję z tym tutaj łączeniem. Może dołożę to jakąś plandekę tak, żeby robiła rynnę i żebym był bezpieczny. W sensie bezpieczny jak ja. Bardziej praca, która będzie szła do przodu, bo głupio by było mieć to oczyszczone i żeby tu zaczęło padać z powrotem na to. Także będziemy tutaj działać, co z tym fantem zrobić. Wiercimy i będzie trzeba troszeczkę przerwać. Teraz gdzieś tam się obudziła, trochę działa, ale jej żywot dobiega końca. Grzeje się już niemiłosiernie chyba w każdym miejscu. Od jakiejkolwiek pracy, nawet wywiercenia małej dziurki. Dopiero co teraz zacząłem, a ona już jest strasznie gorąca. A do tego mnie czkawka wzięła. Mam nadzieję, że wytrzyma wkrętareczka do końca tego zlecenia. Jak nie, trudno, będziemy musieli się zająć ogarnieniem jakiejś nowej wkrętareczki. Teraz zabieram się za wiercenie i zobaczymy, czy jeszcze przeżyje, czy zaraz umrze. No i niestety zmarło się jej. Czuć strasznie w środku swąd, już spalenizny. I niestety musimy szybciej niż myślałem ogarniać coś do wiercenia ręcznego, bo inaczej będzie kiepsko. Tu wiercimy, to jeszcze minimalnie zostało. Też nie, już jest wystarczająco, żeby osadzić. Ale tutaj mamy jeszcze 3. I tu są jeszcze 2 traleczki do przewiercenia. Tam jeszcze na balustradzie jest kilka. Więc szybciej niż myślałem będziemy musieli ogarnąć zastępstwo. Ta wkrętarka była prezentem, to jest jedno. A drugie, wszystkie te śrubki, śrubeczki, kołki, wieszaki, wszystko co tu jest zrobione w kuźni jest właśnie zrobione dzięki niej. Także, że tak powiem, swoje wypracowała i swoje zasłużyła. Niestety szkoda, że w trakcie zlecenia. Dobra, to jest ten dzień, kiedy powiesz sobie, daj sobie spokój, jutro to zrobisz. Krętereczka pożegnała się z nami i szlifierka. Także dzisiaj jest dzień strat. Prawdopodobnie będzie trzeba zrobić jak najszybciej zakupy, tak żeby móc w ogóle skończyć to zlecenie. Że ja chyba śmigam do domu, poszukać czegoś konkretnego i zrobić sobie zakupy. Chciałem zrobić trochę więcej dzisiaj. W sumie zrobiłem dodatkową tutaj traleczkę i będzie mniej więcej to wyglądało w ten sposób, że między normalnymi tralkami, tak jak tutaj jest, będzie jeszcze jedna dodatkowa, także tutaj nie będzie za bardzo przestrzeni, żeby się wychylić czy przejść. Będzie bezpieczne na tyle, żeby właśnie tutaj ludzie mogli sobie spokojnie za tą balustradą chodzić. I zdążyłem właśnie wspawać jeden, tak dla próby, zobaczyć jak to w ogóle wygląda i czy jest sens w tym kierunku iść. Bo chciałem skończyć tralki, nie skończę za bardzo traleczek. Do wiertarki stołowej nie zmieszczę pionowo tej tralki, więc potrzebuję to wiercić ręcznie. Jak widzicie, wiercenie ręcznie nie bardzo może pójść, bo jak już mówiłem, wkrętarka poszła się z nami pożegnać. Więc mówię, dobra, sprawdzę tutaj dla testów te traleczki dodatkowe, zobaczę co jeszcze mogę tutaj zrobić. Wspawałem, znaczy heftnąłem tylko z 2 stron
nieobspawane, znaczy nie jest to obspawane, jest tylko to heftnięte. Zacząłem szlifować, żeby zobaczyć, jak to będzie trochę wyglądać. I świerka stwierdziła: pożegnam się też z tobą. Trzeba czasem zrobić taki dzień, gdzie skończysz wcześniej robotę, a nie o 23:00 z czymś z hakiem. Dobranoc. Szanowanko, i jest kolejny dzień. Mamy kolejny dzień walki z balustradą, która jest na zewnątrz. Dzisiaj w sumie tylko rozwaliłem jak na razie rozwaliłem. Sprawdziłem, czy faktycznie rzeczy, które się spaliły w szlifierce oraz w krętarce nie są do odratowania. I tak nie ma to sensu odratowywać, przynajmniej tak mi się wydaje. Z jednej strony wkrętarka, tak jak mówiłem, ona już ma kupę lat, więc ona już miała prawo się zużyć. To jest jedno. Drugie, szlifierka nie była jakiejś wysokiej klasy i nie była jakiejś marki premium. Była to zwykła szlifierka z Biedronki, Niteo bodajże. Wytrzymała całkiem spoko. Dla mnie było fajnym plusem, że miała długi, chyba 3-metrowy albo więcej przewód. Pozwalało mi na trochę manewrów dookoła. Aktualnie zamówiłem 2 szlifierki, jedną wkrętarkę, więc mam nadzieję, że mi to przyjdzie jeszcze jutro. Tak jest nadzieja, jak nie to w piątek, będę miał troszeczkę obsługi przez to. No ale trzeba działać, więc się zająłem kolejną rzeczą, ponieważ już Wam pokazuję. Ponieważ tak jak tutaj, te traleczki, ta traleczka i ta traleczka, tu i tutaj, dolega ładnie do balustrady, do tego płaskownika, tak na przykład tutaj jest oderwany. I żeby to ładnie spasować, ciężko będzie jednocześnie ściskać i nitować, więc wymyśliłem sobie jeden ścisk, który po prostu będę mocował tu i on będzie szedł do samego końca, aż tam. Wymyśliłem to w prosty sposób. Z płaskowniczka, nie z tego płaskowniczka, tam mam do wiercenia. Wycinam 10 cm 2 paseczki, nawiercam je w 2 miejscach i wykorzystuję te gwinty, które były tam. Pomogły mi ściągać tą balustradę i te gwinty będą po prostu poprowadzone przez te 2 otwory i będę łapał te 2 płaskowniki, będę ściskał za pomocą właśnie tych prętów gwintowanych, będę dokręcał sobie kluczem. Wydaje mi się sposób całkiem w porządku. Zobaczymy, jak wyjdzie w praniu. Mam nadzieję, że będzie miał wystarczająco siły, żeby to docisnąć i żeby ładnie tutaj można było wszystko spasować. Zabieram się za wiercenie dalej tych otworów. Muszę to wywiercić 12. Tutaj sobie wiercimy. Tutaj jest, z jednej strony jest wiercone 10, ale faktycznie muszę to 12. Sprawdzałem, czy 10 będzie wystarczająca, ale nie. Jednak to była M12. Tutaj wiercimy 12 i robimy takie 2 bloczki. Jeden bloczek i drugi bloczek. Pokażę Wam efekt końcowy całego ścisku. Jest zrobione. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda mniej więcej i będziemy dociągać pierwsze ściśnięcie tym ściskiem. Zobaczymy, czy on w ogóle da radę. Jak coś, to macie gotowy już patent. Jak wykonać sobie ścisk, żeby coś pościskać. I mniej więcej to wygląda w ten sposób. Mamy bloczek, to jest akurat 15 mm na 3, 1,5 cm na 3 cm, długości 10 cm z jednej i z drugiej strony. I teraz spróbujemy to ścisnąć. Dam Was tutaj skupienie na ten punkt, żebyście widzieli, czy ściąga się, czy nie. Ale mam nadzieję, że to było widać, że sobie ściągnęło cały, czy przynajmniej docisnęło wystarczająco. Dobra, luzujemy, czyli można powiedzieć, że jest zrobione. Można z takiego korzystać, jak widzieliście, ściągnąć nawet całą balustradę, 2 płaskowniki. Leci na razie na ścianę. Jak dojdę do takich miejsc, że już będę musiał ściskać ze sobą, to będziemy z tego korzystać. Jest już trochę późno, więc zacząłem ogarniać, ale jedna rzecz mnie przykuła uwagę. Ta balustrada, którą teraz mam do renowacji, ona ma już swoje lata. Ma tych lat sporo. Nawet rzekłbym raczej swobodnie jakieś
300. Ta balustrada w niezmienionej formie była cały czas na wieży ratuszowej. Została ściągnięta teraz podczas remontu tej wieży. Tak jak większość tralek, tych, które widzicie tu, tutaj jeszcze zostały i te, i też ta. Ta jest trochę inna, bo jest lekko krótsza. Położę ją zaraz obok, że tak powiem, takiej oryginalnej i widać, że ta tralka jest zdecydowanie krótsza. Krótsza jest z tego powodu, że ona jest pęknięta, ale dopiero szczerze Wam powiem, że teraz przykuło moją uwagę, dlaczego tak gruby materiał mógł pęknąć. No, tak jak widzicie, cała traleczka, ona ma swoje lata. Widać, nie? Specjalnie nie idę do góry. Tutaj są jakieś pozostałości. Tam jest dach bodajże miedziany, więc pewnie lutowali ołowiem, czy czymś takim, czy cyną. Tutaj są jakieś tam pozostałości. Tutaj widać, że ta tralka była pęknięta już jakiś czas. A tutaj jest, wydaje mi się, że powód dlaczego. Jest to na moje oko, mogę się nie znać, może ktoś ze specjalistów się wypowie, ale to może być pozostałości po którejś z wojen. Widać, że w tym miejscu została trafiona. Na górnej części, teraz jest ciemno, więc wam nie pokażę, ale na górnej części też tu widać takie wgłębienie. Tu jest tak, jakby została trafiona, takim rykoszetem poleciało i przez to, jak mi się wydaje, że ona mogła przez to właśnie pęknąć. Jest to tylko moje przypuszczenie. Jeżeli ktoś miał kontakt z takimi rzeczami, które były trafione kulą, jakkolwiek, jakimś pociskiem, to niech ja tutaj gdzieś postaram się, cyk, tutaj dam zdjęcie trochę bardziej w przybliżeniu tego elementu i niech się wypowiedzą ludzie, czy to jest możliwe, żeby to było trafione? Szczerze Wam powiem, ale raczej mi się nie wydaje, żeby ktoś z taką siłą na wieży był w stanie uderzyć jedną z tralek, tak żeby pękła. To jest po pierwsze. Po drugie, przez bierutów front, jakby nie patrzeć, przechodził. Trzecie, to pęknięcie, że to wgłębienie tutaj musiało powstać przed pęknięciem, bo jest jednocześnie i na jednym, i na drugim. Może mam tutaj tralkę farciarską, nie farciarską, ale trafioną kulą. Ciekawe. Pozostawiam Wam to do komentarza, do opinii Waszej, do dyskusji, czy to jest możliwe, żeby ta tralka była trafiona kulą, jakimś pociskiem. Ja zabieram się za sprzątanie dalej. Już raczej dzisiaj nic nie porobię, ale przydałoby się raz na jakiś czas trochę sprzątnąć tej kuźni, żeby było gdzie pracować. Trochę posortować narzędzia, poodkładać na miejsce tam, gdzie powinny być. Jest to zdecydowanie pomocne. I z tego miejsca chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapki, komentarze, subskrypcje i takie tam różne rzeczy, które możecie zostawić. Tak jak mówiłem, wracam do sprzątania. Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym dniu. Już mam nadzieję, że będzie z nowym sprzętem, który pchnie trochę pracy do przodu. Trzymajcie się, cześć!